Cześć, ostatnio zrobiło się dosyć zimno, więc wyciągnąłem kilka starych grzejników. Wszystkie te modele pochodzą z tej samej fabryki sprzętu elektrogrzejnego Thermika w Cieszynie. Ten żółto-niebieski to typ OP101, który oglądaliśmy już w oddzielnym odcinku na kanale. Na środku jest termowentylator OW1, chyba z uszkodzonym wyłącznikiem, a ten srebrny, najstarszy grzejnik to typ R3, którym też się kiedyś zajmiemy, natomiast teraz chciałbym zająć się tym wysokim grzejnikiem. Nie ma na nim niestety tabliczki znamionowej, ale jest to chyba typ R6 i co ciekawe jest to jedyny z tych wszystkich tutaj grzejnik podświetlany. Ciekawe jest też to, że ten egzemplarz, jak widać po śladach napisu ewidencyjnego na obudowie, pochodził chyba z zasobów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mam ten grzejnik już dosyć długo, znalazłem nawet jeszcze krótki filmik z czasu, kiedy trafił do mnie w paczce. Powiedziałem, że ten grzejnik był podświetlany, ponieważ faktycznie od spodu powinna znajdować się żarówka, która tutaj została kiedyś zdemontowana, ale właśnie taką oprawkę żarówki chciałbym przywrócić. Zastanawiałem się, czy taką większą, czy raczej taką mniejszą, bo takie chyba w tego typu grzejnikach widziałem. W dodatku zależy mi na tym, żeby ten grzejnik podczas prezentacji na wystawie tylko świecił, więc odłączę tymczasowo zasilanie spirali grzejnej. Z ciekawości chciałem sprawdzić, czy grzejnik faktycznie działa. Najpierw zrobiłem test miernikiem, czy można go bezpiecznie uruchomić, a potem za pośrednictwem regulatora napięcia podłączyłem grzejnik do zasilania. I właściwie od razu zaczął działać, powietrze wylatujące z grzejnika jest wyraźnie cieplutkie, nawiasem mówiąc taki regulator można właśnie fajnie wykorzystywać do regulowania mocy tego typu grzejników. Na razie wymontowałem z obudowy grzejnika cały ten jego najważniejszy element grzejny, czyli spiralę nawiniętą na ceramiczne mocowania. Tutaj widać też kostkę, do której będę chciał podłączyć oprawkę żarówki. No i tak wygląda grzejnik Thermika R6 po rozłożeniu na części. Zanim zamontuję oprawkę żarówki, rozmontuję jeszcze cały ten element grzejący, bo jest on już częściowo zardzewiały i wymaga wyczyszczenia. A jak to wyszło, czy to świeci, zobaczymy niedługo i będzie o tym także cały oddzielny odcinek na kanale w tym tygodniu.